Siemaneczko, z tej strony Hajun, w dzisiejszym materiale nagramy ogólnie coś innego, coś takiego, czego jeszcze na kanale nie było, czyli oczywiście taki lekki vlog, moi drodzy, z Porto. A więc słuchajcie widzowie, w dzisiejszym materiale przede wszystkim zobaczymy mniej więcej życie Porto. Odwiedzimy sam stadion FC Porto, to jakby to będzie takie główny smaczek, który będę chciał zahaczyć na pewno. No i oczywiście sprawdzimy tutejsze przysmaki, a także kupimy coś, kochani, do domu. Pogoda na zegarach wskazuje około 10 stopni, jest dobrze. Dobra, mój przewodnik zawodzi, mój kamerzysta ucieka. No słuchajcie, przy okazji teraz idziemy się wybrać do Labiryntu Wiatru. Ostatnio tutaj byliśmy, przechodziliśmy. Proszę Państwa, reportaż z ostatniej chwili. Dotarliśmy na miejsce, gdzie jest więcej wody niż kiedykolwiek pewnie w życiu widziałem. Nie no, widziałem. Widziałem jeszcze w innych miejscach na świecie. Ale jakbym miał tu spaść, patrz jak tutaj fale robią ten. Jakbym przecież jak wpadł do tego wiru, tam gdzie jest tej piany tak dużo, czy co to, no to przecież ja bym tak chyba... Ale nie, no to jest spoko. A w ogóle tak się pewnie zastanawiacie, czy tutaj wieje, to wieje mocno, bo jestem na samym końcu prawie tego wszystkiego. No tutaj jakby tego nie było, tego muru, tylko od razu woda, no mi się wydaje, że no... Te mewy sobie cały czas jakby lewitują, one w ogóle nie latają. Nie machają skrzydłami prawie, że, tylko unoszą się na wietrze jakby i wyglądają jak manekin challenge, serio. A tutaj ziomeczki łowią. Mi się wydaje, że tam chyba bym tuszola znalazł, ty. Tuszol na połowie w Portugalii. Tuszol pozdrawiam, kumplu złoty. Pozdro. Drodzy widzowie, a więc przybyliśmy na stadion, proszę Państwa, FC Porto. A nawet, moi drodzy, gdyby się to jakoś tam mocno nie przyjęło, to zawsze, moi drodzy, będzie pamiątka z wyjazdu i zawsze będę mógł do tego, kochani, wrócić. W ogóle to jest taki ładny widok tutaj. Ja pidi, naprawdę, nie mogę uwierzyć. W ogóle możesz pokazać, jak to wygląda. Jak to w ogóle ładnie tu jest. Taki teren naprawdę fajniusi. No, oprócz tego giganta po prawej stronie, to jest naprawdę bardzo fajny. I powiem tak, że... No co, warto chyba tutaj wpaść. Przynajmniej, no, tak mi się wydaje, jak na razie po widokach, a szczególnie jeśli chodzi o lato, to chyba jak najbardziej. Normalnie koszulka Kiwiora, elegancko te sprawy. Z przodu oczywiście jest tutaj elegancko. Patrzcie, Pepe, legenda portugalskiej w ogóle piłki obok Kiwiora, nie? To jest... W ogóle zobaczcie, jaka ta bramka jest duża. Ogólnie możemy się trochę oddalać od grupy, tak żeby nie było. Dlatego mówię to całkiem szybko. Słuchajcie, ta bramka jest tak wielka, ona jest taka pełnowymiarowa. W takich ligach trochę niższych to jakby wiecie, bramki są takie... Ej lol! Ej, patrzcie w ogóle to jest w ogóle w podziemiach, jak się wjeżdża na stadion, ty. Normalnie tutaj, jak przyjeżdżają te kluby i w ogóle, to normalnie tutaj są takie szaliki, nie szaliki, na górze nic nie ma, a tutaj w ogóle, bożcie, w ogóle wygląda autokar FC Porto, ty. Ja, PD, ja tu w szoku jestem, ale ładny. Ja tutaj mógł takim do szkoły iść, jak byłem mały, ty, jak byłem dzieciakiem. Tam są jakieś buźki, tutaj buźki. Tam w ogóle mamy jeszcze pewnie jakiegoś bednarka czy coś. Ja PD. I wchodzimy w środka. Normalnie przychodził tutaj Ronaldo, się witał. Iker się witał. Ej lole, jestem w szoku. Babka powiedziała, że te szatnie są takie zwykłe, normalne, po to, żeby zawstydzić wynikami, nie? A teraz chodzimy na stadion. Pozdro! W ogóle to jesteśmy już na stadionie. W ogóle stadion jest mega duży. Wcześniej myślałem, że nie, ale jakbym tutaj miał siedzieć na ławce, to mógłbym sobie siedzieć tutaj na ławce. Gdzie to nie mógł siedzieć na ławce. Ale takim dużym stadionie to jak najbardziej. Taka, dla sędziów taka, można powiedzieć, taka budka telefoniczna. No nie wiem, zobaczcie.
pójdziemy jeszcze na trybunę, tak mi się, znaczy nie na trybunę, tylko na ławkę rezerwowych, żeby nie było, że tam nie byliśmy. Wybieramy ogólnie ostatnie miejsce, no prawie ostatnie, bo ostatnie jest jakieś obsikane chyba. I powiem tak, no wygodne, fajne, ale a tutaj nie ma takiego jak na przykład w tych, w ogóle tu jest regulowane, patrzcie się to. Tutaj normalnie łapiesz i regulujesz ty. I normalnie regulujesz sobie Essa i cię nic nie obchodzi. Dobrze, żartowałem, żeby nie było, że zaraz na jakiś tutaj upominek. Dobra, bardzo proszę, bardzo ładnie. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, siedzisz na ławce, to jest elegancko wszystko, tam tip-top. Normalnie tam masz brameczkę, jak ktoś strzela bramkę z Twojej ekipy, to oczywiście wszystko widzisz, jesteś normalnie na topie, totalnie. Cały stadion normalnie wrzeszczy, wyobraź sobie 50 000 kibiców, ale tam jest ogólnie co? Pewnie jakaś taka budka dla komentatorów czy coś. Ogólnie, pewnie już tam powiedziałem, że jesteśmy na loży VIP i powiem wam, że jakby miał oglądać tak mecze, tak po prostu sobie mecze, to by było coś. Zobaczcie w ogóle jak to fajnie wygląda. No topka totalna, nie? Totalnie widać wszystko. Co za chłopcy. I normalnie stawia Puchar Ligi Mistrzów. Oni w ogóle go w takim kuferku trzymają. Nie wiem czy wiecie. Bardzo ładnie to wygląda. No, chciałoby się tu grać, szczerze powiedziawszy. No i widzowie, akurat wracamy z Porto, znaczy z Porto, no wiecie, z tego Porto, że z FC Porto. FC Porto i byliśmy i w ogóle sobie zobaczyliśmy co i jak się tam dzieje. Matko jedna, ale to jest głośno, ja PD. Słuchajcie, i wracamy sobie, idziemy sobie chyba do centrum, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak mi się wydaje, bo w sumie to nie wiem. I zauważyłem pewną dysproporcję, to jest akurat mega ciekawe, możliwe, że dla was nawet na geografii. To, że jakby jest duża dysproporcja pomiędzy takimi bogatymi ludźmi i takimi biedniejszymi, że jak byliśmy w centrum, to tego nie było za bardzo widać, ale tutaj jest to ciekawe, że widać i jest tutaj dużo, no nawet chyba może i widać, no nie wiem, czy widzieliście centrum, pewnie już lekko tak, ale tutaj widać, że jest to takie biedniejsze, takie uboższe. W ogóle pokażę jedną ciekawą rzecz, a mianowicie patrzcie, tutaj no są takie zwykłe domki, tam gdzie mieszka większość ludzi, tak, to jest tak normalnie. A tutaj obok, po drugiej stronie, są takie w miarę wypasione wille i w ogóle jakiś zamek nawet jest. Jakbym mógł, to bym wam jeszcze to przybliżył bardziej. A że mogę, to wam przybliżę. Widzicie? No w ogóle fajny ten kurka, na fajny ten fojak, proszę bardzo. Tam są takie fajne, a tutaj takie... No takie wiecie, no takie no tutejsze, normalne, nie? Ale z drugiej strony dużo osób takich, wiecie, typu bezdomni czy coś takiego jakby podbijają po pieniążki i to w sumie przy każdego typu sklepach takich, nawet przy stadionie można powiedzieć, nawet przy stadionie. Co do stadionu to kupiłem tutaj można powiedzieć taką torebeczkę, później wam pokażę co tutaj ciekawego w środku jest, bo uważam, że jest to dosyć ciekawe, ale nie powiem co, zobaczycie później. I co mogę powiedzieć? Że nawet widać po takich budynkach, że jest taka bardziej część zaniedbana, bo ja myślę, że taki IRL to nie tylko IRL ze stadionu pokazać co i jak, ale także przy okazji można zobaczyć jak naprawdę wygląda miasto. Ogólnie Portugalia to jest taki kraj, można powiedzieć, lekko ubogi. Pomimo tego, że wam się może wydawać trochę inaczej, to jest tutaj lekko ubogo poza takimi miastami jak Porto właśnie albo Lizbona, no to jest tutaj trochę ubogo i widać to właśnie po takich budynkach i nie tylko, moi drodzy. Nawet po mojej fryzurze, która stała się lekko biedniejsza, ponieważ nawet tutaj lakieru nie mam, ale to nie dlatego, że go nie ma, tylko dlatego, że go nie wziąłem, a nie kupiłem. Więc taka sytuacja. Ale na przykład przystanki są takie są spoko są, no kurka odna, bo nawet wam nie będzie wiało tam, wiecie, w potylicę przykładowo, nie? Tak akurat jest to spoko. No i to tak chciałem powiedzieć słowem większego rozwinięcia, moi drodzy. A co do moich takich wrażeń po stadionie, to podobało mi się. Uważam, że mega fajnie odwiedzić taki, wiecie, stadion zwycięzcy, wiecie, oczywiście Champions League. Jak wiecie, to Liga Mistrzów, no to już jest pół sukcesu i tak dalej. A zobaczyliście go ze mną, więc wydaje mi się, że jest naprawdę spoko, I mam nadzieję, że ten mikrofon łapie wszystko, co ja oczywiście tutaj mówię, bo chciałbym, żeby były przekazane te emocje. No, ale na przykład tutaj już jest o wiele ładniej, uważam, bo te bloki są, no, z deczką, no może nie te tutaj, ale na przykład tutaj tak dalsze czy coś, to wyglądają, no, wydaje mi się, że chyba lepiej, ale to chyba są jakieś komunalne, tak? Mi się przynajmniej wydaje, no bo to, wiecie, czasami są komunalne, czasami się wynajmuje i tak dalej, no bo wszystko, państwo też musi z czegoś zarabiać, tak? Ale na tej siłowni tam pani tam sobie dosyć mocno jedzie na tym rowerku,
to ostatnio była taka sytuacja, że tutaj było z 15 osób chyba, albo z 10 i to były takie osoby, które tam się pociągały, raz, dwa i tak dalej. Ja tak sobie wszedłem, na luzie sobie zrobiłem 10 podciągnięć, 10 tam dipów, te sprawy, nie? I tak nagle każdy się rozszedł. A moi drodzy, taka jeszcze ciekawostka, co właśnie do tego sportu, to w Hiszpanii bardzo dużo osób właśnie jeździ, na rowerze biega, gra w piłkę, w kosza, nawet i teraz w grudniu, w styczniu i tak dalej. To oni cały czas coś robią, nie? I tak samo na przykład było, gdy byłem w Hiszpanii, to tam, moi drodzy, ta kultura sportu, no to jest po prostu nieodłączny element DNA każdego, mi się wydaje, że osobnika z tego regionu Europy, tak? Czyli tego półwyspu, tak? Więc jakby jest to ciekawe i jest to fajne. Na przykład ja mega to lubię, jak dużo osób uprawia sport i tak dalej. Żeby mi tego mikrofonu zaraz tutaj nie zwiało, bo normalnie sam odlecę. Jak normalnie zniko, jak gramy w Fortnite'a, tylko paralot nie mi tutaj przyczepić i normalnie odlot. I będzie odlot. Ale to mega fajne i jak mega to lubię i mega to szanuję, więc jakby jak oglądacie teraz sobie myślicie, jak wygląda naprawdę życie, jak wiecie, tak na co dzień w takim kraju, to no pewnie każdy ma obowiązki, ale uważam, że taka kultura sportu tutaj jest mega fajna, bo nawet wiecie, dziadki po 80 lat, albo tam wiecie, no młodsi, starsi, tak, biegają, grają, jeżdżą na rowerze, jest milion rzeczy, naprawdę, które tutaj można robić. For me will be ice creams, a widzowie, wziąłem sobie ludziki, ten gość się pyta, posłał mikrofon i że jestem jakimś youtuberem czy coś. Powiedziałem, że mam 40 tysięcy, on powiedział, wow, ale dużo i w ogóle. Stał się co nagrywam i powiedziałem mu, że są nowe, ale powiedział, że zna i kojarzy, co będzie ciekawie. Jeszcze match sobie wezmę. No nie wziąłem kawy, bo zapomniałem. No i gościu do mnie mówi tak, one ball? A ja mówię, two balls. On daje tą pierwszą kulkę, to jest mango ogólnie i kawa. Zamówiłem mango, a powiedziałem, o, big ball. A później on się uśmiechnął, później dał taką samą dużą z kawy. Ja powiedziałem, o bro, two big balls for big man. I tak się chłop zaśmiał. Przy tym, no obstawiam, że nie dość, że im dobiłem rachunek dzisiaj, to jeszcze do tego wszystkiego, moi mili, moi drodzy, zrobiłem mu dzień. Jak to ma być taki wypad, gdzie mam sobie odpocząć, to bardzo dobre. Proszę Państwa, to jest mój ogólny dream dom. Będę go miał w przyszłych 15 latach. Dziękuję. Chciałem wam widzowie jedną rzecz ciekawą powiedzieć odnośnie starszych ludzi w takich właśnie krajach jak Portugalia albo Hiszpania, także i Włochy. Znaczy, możecie zobaczyć za mną, nie wiem czy to będzie widać, ale za mną jest taka grupka takich panów, którzy, nie wiem, chyba tam jest ich 10 i oni wszyscy normalnie grają w karty, nie? Grają w karty i jest to po prostu niesamowite. Uważam, że to jest tak, nie jest, kamerman uważaj, żeby tam, wiesz, bo tam policja z drugiej strony stoi. 5 siedzi, 5 stoi, każdy ma wylane, kto stoi, kto siedzi. I oni po prostu czerpią z tego radość, nie? To jest w ogóle... Nie, no naprawdę, jestem pod wrażeniem, naprawdę. Jakby w Polsce tak było, jakby tak ludzie sobie siedzieli i grali, i wiecie, ja jestem w centrum, no dosłownie jestem w centrum, no już się zaczyna centrum. I tutaj normalnie ludzie biegają i tak dalej, tak zresztą zobaczcie jak tutaj pan sobie biegnie, to widzicie, że to jest w ogóle inny świat, nie? Ja nie mówię, że coś jest lepsze, sobie jeżdżą też na hulajnogach, oczywiście, ale chodzi o tych panów w tle, nie? Jakby tutaj cały czas coś się dzieje, dlatego ludzie, nawet i tramwaj jedzie, taki spoko. Ale tam ci panowie, to tak mnie normalnie, no zainspirowali. Proszę Państwa, jestem taki głodny, że chyba zaraz wyzionę ducha, dlatego postanowiłem, że po prostu wezmę przysmak portugalski, typowo portugalski, tylko żebym się nie zabił. Weźmiemy tego tak z 4. Matka, ale mam mocny uścisk. Ostatnio po takim jedzonku portugalskim to ja siedziałem przez kilka dni na... No, każdy wie chyba gdzie. Tam gdzie król chodzi na piechotę, proszę Państwa. Więc wiecie, trochę czuję się jakbym był Madzią Gessler albo Wojciechem Cejrowskim. Dobra moi drodzy, a więc no, szybki powrót do domu można by powiedzieć. Po oczywiście stadionie. I powiem wam mniej więcej co kupiłem, bo mówiłem, że kupię. Sobie usiądę na łóżku. Wiem, że pewnie wy też oglądacie na siedząco, więc jakby jest to zrozumiałe. Ja nadal oczywiście nie mam sprayu do włosów, a pewnie byście chcieli zobaczyć jak jego, tak jak zazwyczaj na streamach, na odcinkach wygląda i oczywiście w życiu codziennym. No niestety moi drodzy, wygląda jak Tarzan można powiedzieć. Słuchajcie, no kupiłem oczywiście na stadionie Porto drobny upominek, ale nie tylko moi drodzy i moi kochani, tak jak widzieliście,
kupiłem takiego speciala, można powiedzieć, w tym takim portugalskim markecie, jakby to ująć ładnie. I za chwilę go będę kosztować, bo szczerze powiedziawszy ostatnio miałem mocne problemy i nie mogłem za dużo jeść, więc jakby zostawimy to na koniec. I powiem tak, bo pewnie się zastanawiacie w ogóle, co to za, co za Mojave kupiłeś dobrego. Słuchajcie, ogólnie kupiłem mocne, co to są w ogóle? Elektrolity, bo po prostu musiałem, ze względu na to, że tutaj trochę inaczej życie wygląda i tak dalej, elektrolity mi się przydadzą, kochani. Tutaj oczywiście mamy jakiś tam lekki paragon i tak dalej. Powiem tak, nie kosztowało to aż tak dużo, tak jak myślałem i w sumie nawet i dobrze. I z drugiej strony, dobra, to tak, kupiłem dwie rzeczy, jedna rzecz i druga. Powinien się zastanawiać, Abi, w ogóle, co to jest, co to tak w ogóle jest. Dobra, słuchajcie, pierwszą rzeczą, jaką ogólnie kupiłem tutaj w Porto, na stadionie oczywiście FC Porto, to była, moi kochani, to był oczywiście magnes, ponieważ ja jestem wielkim fanatykiem oczywiście piłkarskich zmagań, więc postanowiłem sobie kupić magnes i ten magnes, kochani, wygląda w taki sposób, możecie sobie zobaczyć, tutaj pewnie będziecie mieć jakieś tam przybliżenie lekkie. Moi drodzy, bardzo spoko, bo to jest ogólnie wypełniony stadion po brzegi, oczywiście fanatykami drużyny FC Porto. Stadion mieści 50 000 miejsc tam z hakiem, można powiedzieć, ale nie przekraczając 51, więc taka ciekawostka. I naprawdę fenomenalnie to wygląda, że to jest oczywiście zwycięzca Ligi Mistrzów, więc kochani, nie mogłem sobie po prostu darować tego, żeby nie kupić. Ale z dumą też oczywiście przy naszych streamach na Twitchu, które jest codziennie, moi drodzy, są o godzinie 20 bądź 19, zobaczymy, może nawet i o 18 będziemy startować, zobaczymy, kochani, jak to będzie wyglądać. To oczywiście do tych streamów będziemy sobie pić no zapewne jakąś tam herbatkę, jak będę się czuł, moi drodzy, słabiej, co tam odpalimy, może coś mocniejszego oczywiście, nie będę mówił co, ale możecie się, kochani, domyślać, że to będą całkiem dobre rzeczy, przywiezione prosto właśnie z tego cudownego kraju. No i kochani, słuchajcie, no tutaj mamy taki duży spoko, oczywiście, znaczy duże spoko pudełeczko z logiem FC Porto, w ogóle ciekawe, ile kosztowała ta produkcja jakby tego wszystkiego, bo ciekajmy to ogólnie, tak szczerze powiedziawszy, i to jest całkiem ciężkie. Słuchajcie, tak sobie teraz to otworzyć, żeby tego nie zepsuć. A w ogóle taka ciekawostka, jak to kupowałem, to było ostatnie w sklepie. Tak wam pokażę od góry. To jest taka całkiem ciekawa rzecz i patrzcie to. Sami ocenicie, mam nadzieję, że ocenicie to dobrze, bo herbatka w tym uważam, że będzie smakować 15 razy lepiej. Słuchajcie, no wydaje mi się, że to jest dobry prezent, dobra wspominka, dobra pamiątka, jeśli chodzi o tej ekipę FC Porto. Bardzo ładny, bardzo spokojny. Bo czasami jest tak, że jak wychodzisz na miasto, to jest tak, wychodzisz na miasto i normalnie ludzie biegają w koszulkach i w spodenkach, a czasami jest tak, że ci ludzie po prostu idą w kurtkach i w czapce i w rękawiczkach. Ja się zastanawiam, gdzie jest taki balans, nie? I balansu chyba nie ma. Dobra, słuchajcie, szybki teścik, bo zgłodniałem trochę. Widzowie, słuchajcie, to się nazywa pastel de nata. To jest ogólnie tradycyjne portugalskie, taki, nie wiem, przysmak, tak można powiedzieć, tam jakiś deserek, taki mini. I spoko, taki trochę można powiedzieć grysik, który jadłem przez ostatnie 2,5 tygodnia, jak wyrywałem zęby, więc jakby pozdro, przyzwyczaiłem się, więc dla mnie dużej różnicy nie robi. Ale ciasto francuskie jakby spoko połączenie.